Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Kochani moi, ludu mój. Przychodzę w moim drugim przyjściu po mój wierny lud. Przychodzę po tych, którzy zmagali się, by pozostawać blisko mnie. Przychodzę po tych posłusznych, prostych i skromnych, po tych, którzy upadli, ale powstali, po tych, którzy w środku ucisku nie stracili wiary. Przychodzę po tych, którzy umieli widzieć przez okoliczności życia, że moja wola zawsze zwycięża, i moje drogi nie są drogami człowieka. Przychodzę po mój Kościół. Przychodzę po tych, którzy przeszli oczyszczenie. Przychodzę po tych, którzy pozostawali zawsze gotowi, w każdej chwili do mojej dyspozycji. Przychodzę po tych, którzy mnie odpowiedzieli tak. Przychodzę po tych, którzy się nawrócili, po tych, którzy odeszli od tego, co przyziemne i płynęli pod prąd świata. Przychodzę po tych, którzy nie wstydząc się mnie, wyznawali swoją wiarę w każdej chwili. Ale przed moim powtórnym przyjściem, moja czystość dotknie świadomość wszystkich istot ludzkich, aby przyjrzeli się sobie. Będą trudne chwile dla każdego z was, ale są one konieczne, abyście ujrzeli się w prawdzie, bez udawania. Będą chwile, które wydadzą się wiecznością, ale nie będą wiecznością, dosięgną lustracją aż do dna duszy. Wszystko, co człowiek chowa jako tajemnicę w sobie, pojawi się przed nim w jego świadomości. Biada tym, którzy prześladowali mój lud. Biada tym, którzy profanowali moją świątynię. Biada tym, którzy służyli do zubożenia i ruiny młodzieży. Biada tym, dorosłym, którzy nie kontrolując siebie byli źródłem skandali i złego przykładu dla dzieci. Biada tym, którzy korzystali z mądrości, w którą ich wyposażyłem, by powodować śmierć mojego ludu. Biada tym, którzy wierząc, że są doktorami ducha, byli źródłem zgorszenia i przyczynili się do oddalenia się moich biednych dzieci ode mnie. Przychodzę po tych, którzy przyjęli pokornych, ubogich i prostych. Przychodzę wkrótce z moją miłością i czystością, by zapukać do świadomości człowieka. Pośród tej biednej ludzkości, przychodzę wkrótce, aby oświecić sumienie tych, którzy są moi, by przygotować ich do chwili, która przestanie być chwilą, gdyż będzie długimi dniami ucisku w rękach Antychrysta. Iluż go oczekuje bez uświadomienia sobie, że jego macki mają w posiadaniu całą ludzkość. Oczekują go jako stwora, i już pracuje, nie cicho, ale mocnym głosem poprzez potężnych, którzy wznoszą jego imperium. Ilu pozostaje na jego służbie, zapominając o mnie? Ilu, chcąc dominować nad ludzkością i utrzymywać władzę w swojej ręce, oddało się, pozostając jego niewolnikami, ale ten płód zła nigdy nie da jakiejkolwiek władzy żadnemu człowiekowi. Przyciąga słabych duchem, którzy nie słuchając moich słów, nienawidzą mnie, i przyjęli ducha zła jako swojego przewodnika. Umiłowany ludu mój. Nie samym chlebem żyje człowiek, tak bardzo martwicie się o potrzeby każdego dnia, martwicie się swoimi domostwami, i nie mówię wam, byście je zaniedbywali, ale byście nie umieszczali całej swojej siły i czasu w to, co jest materialne. Dlaczego nie staracie się rozwijać w duchu, poznawać mnie, być blisko mnie i pozwolić, abym ja działał w waszym życiu, nie umieszczając przeszkód? Oczyśćcie swoje dusze, oddzielcie ją od przywiązań, które świat ma do zaoferowania, od dystrakcji, które świat oferuje. Jestem przewodnikiem na drodze tych, którzy są moimi, i kiedy wydaje się, że droga się zamyka,
to dlatego, że oddzielam was od tego co światowe, a otwieram wam drzwi mojej woli, aby przyjąć was i zawładnąć wami całkowicie. Ukochani moi, ile wilków w owczej skórze znajduje się wokół was. Ilu z własnej próżności i duchowego napuszenia zawstydza skromnych i prostych, ci badają się, ale niektórzy, mówię to z bólem, niektórzy nie rozpoznają przez swoją dumę, że działali i postępowali źle. Zanurzają się w błocie uwodzenia Antychrysta, ale wy, moi ludzie, wy, którzy jesteście prości i cisi jak gołębie, wy jesteście moim oczkiem w głowie, znajdujecie radość w moich słowach, gdyż za moimi słowami kryje się moja miłość do mojego ludu, po który przychodzę z radością, ludu, który oczyszczę, ale nie zniszczę, który oczyszczę szanując jego wolną wolę. Kochani moi, moim wołaniem jest, byście pozostali silni bez zbaczania z drogi, gdyż są to chwile krytyczne, i demony znają dobrze słabość każdego, i to, do czego dążycie, tutaj właśnie kuszą was więcej. Ważne jest, byście nie ustępowali, nie cofali się, ponieważ ja jestem z moim ludem, jeśli mój lud pozwoli mi, by mu przewodzić. Ukochani, te chwile są próbą dla wszystkich, wzywam was do jedności, do pozostania w moim sercu i sercu mojej matki, by nie chwiać się w żadnym momencie, ale przygotować się do tego momentu, kiedy przyjdę z moją czystością, pukać do świadomości całej ludzkości. Przyjdę z miłością i delikatnością, z czułością, jako ojciec, który kocha swoich. Przyjdę z moim miłosierdziem, ale każdy będzie patrzeć na siebie własną sprawiedliwością. Ukochany ludzie mój, po ucisku będziecie oglądać błyszczące słońce mojej woli i w każdym promieniu moją wolę ujrzycie sami siebie, radośni i wypełnieni duchem. Nie traćcie serca, gdyż mój pokój, moja miłość i moja sprawiedliwość pozostają z moim ludem, którego nigdy nie opuściłem, i to pokolenie ujrzy mnie i będzie się cieszyć, że pozostało wierne mojemu wezwaniu. Zapraszam wszystkich, którzy gromadzą się modlić we wspólnocie i braterstwie, do modlitwy i do działania, nie tylko poprzez świadectwo, ale niosąc moje słowo do swoich braci. Pilne jest, by wszystkie moje dzieci przygotowały się nie tylko przed nadchodzącymi nieszczęściami, ale także w duchu. Chroni was moja miłość, chroni was moje pragnienie dusz, chroni was moje miłosierdzie. Nie lękajcie się, ja jestem z wami. Błogosławię was, kocham was, Jezus.